Członkowie zarządu niektórych firm motoryzacyjnych raz na jakiś czas organizują sobie wieczorki integracyjne, podczas których na stół wjeżdża coś mocniejszego. Wyciągają wtedy swoje złote karty kredytowe, 100-dolarowe albo 100-funtowe banknociki i po 10 minutach wykonują telefon do swoich ludzi i mówią: chłopaki, zróbcie w końcu coś. Następnego rana niczego nie pamiętają, więc niczego nie odwołują. I bardzo dobrze, bo dzięki temu powstają takie samochody. Był 15 stycznia 2023 roku, godzina 3 nad ranem. Projektanci i inżynierowie Land Rovera odebrali od swoich szefów telefon pod tytułem „Zróbcie coś” i stworzyli to, czyli Defendera Octa. Absolutnie wyjątkowy i absolutnie samochód. Choćby z tego względu, co trafiło tutaj pod maskę. Bo wyobraźcie sobie, że wrzucili tutaj 1:1 silnik z, uwaga, BMW M5 CS, czyli motor o oznaczeniu S63. Co to oznacza? To oznacza, że musieli strasznie spaskudzić pokrywę całego silnika, która ma tutaj tylko ten Octa, czyli taki kwadracik. No i nie wygląda to spektakularnie w żadnym wypadku, ale osiągi tego są już zdecydowanie spektakularne, ponieważ mamy tutaj 635 koni mechanicznych i 750 Nm, a w trybie Launch Control mamy 800 Nm. Żeby to wszystko tutaj dobrze schłodzić, to trzeba było przebudować cały zderzak po to, żeby powiększyć wloty powietrza, po to, żeby pojawiły się nawet tutaj chłodnice i nawet jak tutaj widzicie halogen, to za nim jest normalnie ukryta chłodniczka, z drugiej strony już tak nie ma. Jednocześnie tworząc ten zderzak stwierdzili: dobra, auto będzie naprawdę po różnego rodzaju terenie, to zróbmy mu też obudowę, czyli dół, uwaga, z grafitu. I zobaczcie, to nie jest żaden plastik, tylko to jest wykonane z grafitu. Zobaczcie, to można zdjąć i tu kryje się na stałe uchwyt stalowy, porządny, a nie żadne wkręcane oczko. Najwyraźniej wiedzą, że im lepsze auto terenowe, tym dalej trzeba iść po traktor. Sam silnik dostał też technologię MHEV, opartą na 48V instalacji, ale ona nie odpowiada tutaj, broń Boże, za to, że silnik podczas jazdy się wyłącza, żegluje, rozpina skrzynię biegów i tak dalej. Tutaj jest MHEV w zasadzie wyłącznie po to, żebyśmy mieli szybszą reakcję na gaz, już od tych newtonometrów z samego silnika elektrycznego, a także po to, żeby pełnił nam funkcję rozrusznika, czyli dużo szybciej odpalał samochód w momencie, kiedy stoimy na skrzyżowaniu, działa nam system start-stop, to uruchomienie tego silnika jest znacznie szybsze. Jak już mu wrzucono tutaj te 635 koni, to stwierdzono: no dobra, musi się teraz jeszcze lepiej prowadzić, i to na drogach asfaltowych, i to na drogach szutrowych, i to w terenie, więc poszerzamy mu rozstaw kół i z przodu, i z tyłu o 68 mm, czyli prawie 7 cm. W związku z tym trzeba było poszerzyć także błotniki, więc nie poszerzono ich samych w sobie, tylko dołożono tutaj takie nakładki z takimi deflektorami tutaj po bokach. Jak już go poszerzono, to jednocześnie wrzucono mu największe koła, jakie kiedykolwiek miał Defender, bo średnica całego koła to prawie 90 cm. Powiększono hamulce. Brembo mają tutaj tarczę średnicę 40 cm. Same koła możecie wybierać sobie spośród 3 różnych typów. Albo zamawiacie takie 22-calówki, które są w zasadzie w standardzie, z uniwersalną oponą, która może jechać 250 km na godzinę. Ale są też rozwiązania takie jak 20-calowa felga i opona terenowa, jeżeli jeździcie na przełaj. Średnica pozostaje ta sama, tylko zmienia się średnica samej felgi, no i w pewien sposób też średnica samej opony. Jest jeszcze trzeci, taki pośredni rodzaj opony, też 22 cale jak ta, ale tamta opona już jest taką oponą mieszaną, trochę w teren, trochę na asfalt. Tutaj, tak jak powiedziałem, mamy typowo asfaltową oponę. Przebudowano od podstaw w zasadzie całe zawieszenie. Są nowe wahacze, nowe amortyzatory, zastosowanie nowego zawieszenia, jednocześnie
podniosło samochód, bo prześwit jest wyższy o prawie 3 cm, taki standardowy, 28 mm, ale jednocześnie obniżyło środek ciężkości auta, ponieważ konstrukcja zawieszenia jest inna, więc można było zastosować te elementy tak, żeby były trochę niżej i wpłynęły podobno właśnie na ten środek ciężkości. Oczywiście pneumatyka jest regulowana. To jest jego najniższe położenie. To jest położenie normalne, a to jest położenie off-roadowe, czyli typowo terenowe. I w tym położeniu terenowym mamy aż 32 cm prześwitu, a różnica pomiędzy tymi skrajnymi położeniami, czyli najniższym a najwyższym, to aż 13 cm. Każda kobieta wie, że 13 cm to jest tyle, podpowiadam. I o ile w standardowym położeniu auto ma 190 cm wysokości, czyli jest troszkę niższe niż ja, to w tym momencie ma już ponad 2 metry. Większy prześwit to nie wszystko, bo jednocześnie poprawiono wykrzyże, poprawiono skok amortyzatora i powiększono głębokość brodzenia. Standardowy Defender to jest 90 cm, tutaj ten wynik podniesiono o 10 cm. Zobaczcie. To jest metr, czyli macie zanurzone, jak jedziecie w trybie offroadowym, całe koło i jeszcze woda może zachodzić tutaj na błotnik. Jeżeli sobie przyłożymy to do drzwi, to tutaj, w tym miejscu, niewiele zostaje do klamki. Jakbyśmy otworzyli drzwi, to jedziecie i zobaczcie, i macie dupsko zanurzone w wodzie. Jakbyśmy tę miarkę z przodu umieścili, to zobaczcie. Cała ta przednia chłodnica będzie zanurzona normalnie, a powietrze będzie dostawało się tutaj, tędy, więc tego nie można zalać. Trzeba już jechać naprawdę ostrożnie, żeby nam woda nie wleciała do komory silnika w tym miejscu. I teraz możecie się zastanawiać, sobie myśleć, no to bąku. Teraz wsiadasz i jedziesz w teren i pokazujesz nam, jak nam to fruwa w tym terenie. No i fruwa, naprawdę fruwa. Miałem się okazję o tym przekonać w prawdziwym terenie pod Barceloną, gdzie byłem, jeździłem tym samochodem. Wówczas jeszcze nie mogłem Wam zdradzić szczegółów, ale teraz możecie sobie obejrzeć krótki, dosłownie minutowy, może dwuminutowy filmik, który Wam silny, pięknie zmontował i streścił. No to teraz część z Was pewnie już nie ogląda, tylko jest w drodze do salonu Land Rovera i krzyczy take my money, take my money. Jeżeli te 4 osoby, które jeszcze nie są przekonane, zostały znane z nami, to być może teraz zareagują gromkim śmiechem na to, co powiem. Bo Defender, uwaga, wcale nie jest dużym samochodem. Nie, naprawdę, mówię to całkiem poważnie. Wyobraźcie sobie, że gdybyśmy nie liczyli tego koła zapasowego, które mamy tutaj zamocowane, to wiecie, jaką ma długość? O 3 mm mniejszą niż BMW X3. Nie, to nie jest żart. On mierzy niespełna 4,8 metra długości od zderzaka do zderzaka i jest dokładnie o 3 mm, tak licząc, krótszy o BMW X3. Przez to, co mamy tutaj, dochodzą mu jakieś tam 40, niecałe 40 cm, bo samo koło ma 27,5 cm szerokości. W tym miejscu. No więc bardziej 30 cm. No tak to ujmijmy, więc razem z kołem nieznacznie przekracza 5 metrów. No i z tyłu też znalazło się miejsce na haki, bo wiadomo, tak jak powiedzieliśmy, im lepsze auto terenowe, tym dalej trzeba pójść po ciągnik, ale jak jest gorsze auto terenowe, to wtedy to pełni funkcję ciągnika i mamy ucho z prawej i z lewej strony na stałe. Oktę można odróżnić od innych Defenderów po wydechu, który tutaj jest jeszcze dodatkowo zabudowany czarnymi elementami. To go odróżnia m.in. od tej wersji z 5-litrowym kompresorem. Z 5-litrowym silnikiem V8, który ma kompresor, czyli tej wersji Supercharged. I pewnie teraz się zastanawiacie, ten silnik z BM-ki to nie brzmi, tamten to brzmiał. No i to jest zdecydowanie prawda. Dlaczego zdecydowano się zatem ten silnik tutaj wstawić? Po pierwsze, lepsze parametry, mocniejszy, więcej newtonometrów. Po drugie, lżejszy niż 5-litrówka. A po trzecie, ze względu na emisję CO2. Bo choć i tak Range, Land Rover i Defender zdają się mieć na te emisje wyrąbane, choćby ze względu na to, że zobaczcie, oni jak projektowali to auto, to sobie pomyśleli CX? Jakie CX?
But CX, zróbmy taki samochód, żeby przede wszystkim wyglądał, ale jednocześnie jednak chcieli zejść przynajmniej o te 50-60 gramów z emisji CO2, bo to oznacza niższe koszty, mniejsze kary płacone do Unii Europejskiej. No więc jak brzmi Octa z silnikiem z BMW M5 CS? W trybie normalnym, neutralnym tak. Czyli nie brzmi. Ale jak zrobimy aktywny tłumik, to jest tak. No zdecydowanie nie jest to tak głębokie, mięsiste i trochę nawet wulgarne brzmienie jak w przypadku tego 5.0 Supercharged, ale należy docenić fakt, że pomimo zastosowania nowego silnika i tak jak na współczesną motoryzację udało się tutaj trochę wykrzesać tego ładnego dźwięku przyjemnego z V8. Podczas jazdy we wnętrzu te odczucia akustyczne są jeszcze fajniejsze. Jak mamy auto podniesione całkowicie w trybie offroadowym, no to trzeba też uważać, żeby nie wlała nam się do niego woda, bo 100 cm to jest powyżej krawędzi bagażnika, więc trzeba auto wyprowadzić z wody i dopiero otworzyć bagażnik. I wtedy mamy rzekomo do dyspozycji ponad 700 litrów przestrzeni bagażowej, ale w realu trochę mniej. O, na szczęście z tej pozycji też można go sobie, proszę bardzo, obniżyć. I wtedy ten próg załadunkowy jedzie w dół aż o 13 cm. Chyba nawet więcej. Mamma mia. Ależ on ma zakres tej pneumatyki niesamowity. I teraz tak, nie mamy tutaj tradycyjnej roletki, tylko mamy taką szmatkę, ale która ma fajne mocowania na uszach przymocowanych tutaj przy podszybiu i jednocześnie elastyczne, gumowe tutaj takie zapięcia, a w zasadzie nawet z gumą taką porządną, więc jest coś, czym można rzeczywiście bagaże tutaj przykryć. Oprócz tego co? No jakaś tam siateczka, tego na razie się pozbędziemy. Tutaj mamy akcesoryjną matę, możemy ją wywalić i to jest to, co ja bardzo lubię. Czasami w niektórych Defenderach z takiego materiału zrobione są nawet tyły oparcia foteli. Jest to super materiał, bo on jest taki lekko gumowaty, nie rysuje się w żaden sposób. Żeby to wyczyścić, opłukać wodą, to po prostu się to wyjmuje, leje się to szlauchem, bo od spodu też nie ma żadnego materiału, tylko jest to włókno szklane. Tu pod spodem nie mamy praktycznie nic, tylko trochę styropianu plus jakieś narzędzia do podnoszenia na przykład samochodu. Trzecia strefa klimatyzacji. Choć nie mamy tutaj trzeciego rzędu siedzeń, w niektórych i nie występuje Octa z trzecim rzędem siedzeń, to w niektórych Defenderach można, w związku z czym została trzecia strefa klimatyzacji. Tutaj tylko nawiewem się steruje, a jeżeli chodzi o nawiew jest jeden z tej strony. Ale oprócz tego zobaczcie, tutaj gumeczki, które mogą nam przytrzymywać jakieś przedmioty. Tutaj siateczka, tutaj uchwyt. Tutaj gniazdo 230 V, maksymalnie urządzenia o mocy 180 W. Tu pewnie jakaś skrzynka z bezpiecznikami albo coś takiego. Jeszcze jedna gumeczka. O, no, coś tu odpadło. No i te charakterystyczne dla Defendera i dla Discovery okienka małe w suficie. Bardzo fajny detal. No i tak jak powiedzieliśmy, możemy go sobie z tej pozycji też podnosić, albo możemy mu hak sobie wysunąć. I zastanawiacie się na przykład, no po co mi klimatyzacja w bagażniku? A jak na przykład piesełka tutaj wieziecie? 760 litrów, których gołym okiem nie widać. No i tu możemy zrobić tak. Tu możemy zrobić tak, ale wszystko jest to już powyżej linii tej, gdzie możemy zainstalować siatkę. No więc nie będziemy się w tak bawili, tylko będziemy próbowali to ustawić jeszcze inaczej. Czyli tak, 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 tak. Tu jeszcze mam miejsce na ze dwie kabinóweczki, więc weszły 3 wielkie walizy. Tutaj jakbyśmy czwartą mieli dużą, to nawet byśmy może ją upchnęli z tej strony. Jeszcze będzie troszkę widoczności do tyłu, ale tak naprawdę nie jest nam ona konieczna, ponieważ lusterko wsteczne jest też cyfrowe, czyli w normalnym położeniu widzimy w nim jak w klasycznym lusterku, a jak przerzucimy sobie ten przełącznik pod lusterkiem, to mamy kamerę, która znajduje się tutaj, zobaczcie, w tym miejscu i z tej kamery pokazuje nam wszystko, co jest za samochodem. Miejsca nad głową
dosyć. Na stopy w porządku, jeszcze tutaj mamy wyprofilowane to w taki sposób, że trzymam je pod kątem jakby, więc jest wygodnie. Na kolana wystarczająco, siedzę dosyć wygodnie, do pełni szczęścia brakuje mi regulowanego oparcia, pochylenia tego oparcia, żebym mógł sobie delikatnie je pochylić do tyłu. Tutaj nic się nie reguluje, nie przesuwa nam się ta kanapa do przodu ani do tyłu, ani te oparcia też nie mają regulowanego pochylenia, ale i tak jest nieźle, jeżeli chodzi o przestronność. Jeżeli chodzi o materiały, to jest bardzo dobrze. Okta jest generalnie wyspecyfikowana na fulla. Nie można tutaj kupić wersji tańszej i dobrać sobie doposażenia. Można sobie wybierać kolory tapicerek. Można sobie wziąć taką, można wziąć sobie taką jasną, można wziąć całkowicie czarną. Wtedy też zmieniają się pewne detale we wnętrzu, ale nie jeżeli chodzi o wyposażenie. To jest super materiał na tych fotelach. Zresztą fotele też są dedykowane do Okty, bo są ze zintegrowanym zagłówkiem. Tutaj mają plastik, ale dobrej jakości, a to oni nazywają tkaniną kwadrat. I ona jest tutaj, i ona jest tutaj w tym miejscu. Nawet dla trzeciej osoby znalazło się tutaj miejsce, przez to, że mamy prawie płaską podłogę, zobaczcie, tu jest bardzo niewielki tylko uskok, to ta trzecia osoba nawet będzie miała miejsce na stopy. Są dwa gniazda USB-C, jest trzecia strefa klimatyzacji i czwarta dla pasażerów siedzących z tyłu. Jednocześnie mamy tutaj i ogrzewane, i wentylowane fotele, widoczne ISOFIXy, ale tylko na dwóch skrajnych siedziskach. Można sprytnie sobie złożyć zagłówki, żeby poprawić sobie widoczność do tyłu. Wtedy sporo więcej będzie widać w lusterku wstecznym. No i co? Podłokietnik jeszcze, proszę. Podłokietnik jest szeroki bardzo, ma otwarte uchwyty na kubek. I jeszcze możemy sobie złożyć środkową część, czyli tak jak lubimy, żeby przewieźć dłuższe przedmioty. Pod względem praktyczności naprawdę fajnie. Fajnie też, że trochę zostało cech ze starych Defenderów, tych, które znacie. One słynęły z tego, że jak w gnój wjechaliście albo w błoto, zalało wnętrze, bo otworzyliście drzwi, to można było spłukać całe wnętrza szlauchem. I tutaj jest trochę podobnie, bo jak zobaczcie, zdejmiemy dywanik, to tutaj mamy takie coś, połączenie plastiku z gumą, bym powiedział, ale to nie jest taki szorstki, chropowaty, byle jaki plastik, tylko mieszanka, która powoduje, że to jest całkiem przyzwoite w dotyku, a jednocześnie łatwe do sprzątania, łatwe do umycia. Całe progi to samo, widzicie, tutaj jest plastik, tu jest guma, tu jednocześnie jest guma, więc cały próg samochodu jest zabezpieczony przed nieczystościami, przed błotem, nie dostaje się tutaj syf, więc chroni Wasze mankiety w drogich spodniach. Jeżeli chodzi o wykończenie drzwi, no to ja uwielbiam to. I to nie jest tak, że to są jakieś tylko zaślepki, że to ma tylko imitować śrubę, wkręt, tylko to naprawdę się odkręca i wtedy naprawdę zdejmuje się cały boczek. I jednocześnie właśnie takie akcenty, takie surowe, połączono z naprawdę świetnej jakości skórą, która jest tu, która jest tu, która jest tu, która jest tutaj. To ma takie wykończenie błyszczące. No plastik też jest, wiadomo, na przykład klamka jest bardzo plastikowa, to też jest plastikowe, ale to wszystko ma swój urok. Jeszcze jak połączymy to z tym, że widać kawał blachy drzwi od środka, to jeszcze to zyskuje na takim uroku z rzeczy właśnie praktycznych. Często tam gromadzi się mnóstwo syfu, a w landzie możecie sobie wyjąć gumową wkładeczkę, oczyścić ją, wyszorować, włożyć z powrotem. Nie w landzie, tylko w Defenderze, przepraszam bardzo, w Defenderze Okta. Jeżeli chodzi o wnętrze Defendera Okta, to jest ono w zasadzie takie samo jak w normalnym Defenderze, który ma dobre wyposażenie. Tylko tutaj to wyposażenie jest w standardzie, bo zobaczcie, nawet podsufitkę, nawet słupki A obito przyjemną w dotyku alkantarą. To, co odróżnia wnętrze Okty od każdego innego Defendera, to jest to, czyli ten przycisk. Jak raz go nacisnę, to wchodzę sobie w tryb dynamiczny, a jak go przytrzymam, to wchodzę w tryb Okta. Wybrany tryb Okta. I ten tryb Okta ustawia tutaj, zobaczcie, nawet jest, upewnij się, że w tylnym bagażniku i na bagażniku dachowym nie ma ciężkich pakunków, czyli że nie mamy tutaj żadnego boksa, że nie wieziemy rowerów, ani że nie mamy bagaży tam z tyłu, ponieważ to jest tryb stworzony generalnie do jazdy cross country. Widzieliście na filmiku z tego terenu, że ten samochód potrafi naprawdę po szutrach, po takich typowo, powiedziałbym, dakarowych albo właśnie cross-country odcinkach. Bo to auto stworzono też trochę jako bazę dla dakarówki.
Defendera, która wystartuje w rajdzie Dakar już w tym, który będzie odbywał się na początku 2026 roku i tam w tym samochodzie, tylko jeszcze po pewnych przeróbkach, pojedzie m.in. Peter Hansel, czyli kilkukrotny mistrz świata w Dakarze i zwycięzca Dakaru. No więc ta Okta zmienia nie tylko nastawy zawieszenia, nie tylko powoduje, że ten układ hydrauliczny i pneumatyczny działają jeszcze sprawniej, ale wpływa nawet na pracę ABS-u, ponieważ on wtedy przy mocniejszym hamowaniu nie robi pyk, 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 tylko na luźnej nawierzchni robi pyk, 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 żeby auto szybciej i skuteczniej hamowało. Zmieniają się nastawy nawet centralnego mechanizmu różnicowego, który więcej mocy i momentu kieruje wówczas w tym trybie Okta na tył i też może widzieliście na tym filmiku, że auto bardzo chętnie zaczyna zamiatać tyłkiem. Oprócz tego oczywiście mamy typowy terrain response, czyli mamy system, który jak sobie tutaj wejdę w tryby Okta, no to mam tryb komfortowy, mam tryb autonomiczny, automatyczny, tryb na żwir i śnieg, na błoto i kolejny, na trawę, na skały, na wodę, czyli na brodzenie i mogę sobie skonfigurować swój własny. Więc możliwości naprawdę konfiguracji tutaj jest mnóstwo. Proszę, mechanizmy różnicowe, zablokuj środek i tył, układ napędowy, normalny czy dynamiczny, jakie kierowanie, jaka kontrola przyczepności, jakie zawieszenie, więc możliwości naprawdę jest tutaj mnóstwo, oczywiście macie na wszystko podglądy. Na przykład proszę, teraz proszę nie broć w płynącej wodzie. Ale mogę, jak go sobie podniosę, to zobaczcie, od razu zwiększył do metra, bo pneumatyka go podnosi. Jak sobie go obniżę maksymalnie, to pokażę jeszcze inny wynik, 0,87 metra, czyli 87 cm. Poza tym oczywiście o samym układzie informacje mogę sobie sam zablokować centralny mechanizm różnicowy, mogę sobie zablokować tylny mechanizm różnicowy. Wszystko dodatkowo jest czytelnie opisane, no i mamy też reduktor, który włącza się tym przyciskiem, ewentualnie asystenta zjazdu z góry, w którym ustawiamy sobie prędkość i on nam sam przytrzymuje. Co więcej, wówczas jak jeździłem w terenie, to powiem Wam, że to wszystko fenomenalnie działa, ale oprócz tego jeszcze ma auto takie sprytne rozwiązania, że jak mam zapięty pas i zjeżdżam z naprawdę dużego nachylenia, to ten pas automatycznie się blokuje, czyli robi tak i mnie przytrzymuje, kiedy zjeżdżam nosem w dół. Potem jak już jestem na płaskim i wszystkie czujniki wykryły, że stoję w poziomie, to mi z powrotem luzuje ten pas. I takich rozwiązań ułatwiających jazdę w terenie jest tutaj mnóstwo, łącznie z podglądem kamery przez maskę, czyli widzę wszystkie kamienie, które są pod przednimi kołami, pod silnikiem, pod osłonami. I dzięki temu minimalizuję sobie ewentualne ryzyko uszkodzeń samochodu tam pod spodem. Jeżeli chodzi o design tego wszystkiego, no nie jest to tutaj taki luksus, jaki znamy z Range Roverów, czy dużego, czy ze Sporta, ale jednocześnie połączono znowu ten taki fajny, surowy klimat, jaki zawsze miał Defender z naprawdę rewelacyjnymi materiałami i przede wszystkim z genialną jakością wykonania. Tutaj czego byście nie dotknęli, czym nie próbowali szarpać, czego nie macać, to nic nie będzie się ruszało. Tutaj skóreczka, tutaj wygumowane. W dodatku te gumy tutaj stąd też można wyjąć, bo widzę, że one się delikatnie tutaj uginają, więc jakby przyszło je wyczyścić, to też można to wyciągnąć, wyczyścić. Fajny napis Defender. To miękkie i przyjemne. Rewelacyjny head-up. Przez to, że mam prawie pionową tą szybę, to ten head-up jest idealnie na wysokości moich oczu, gdzie czasami w samochodzie on bardzo schodzi na maskę, to tutaj widzę go non-stop przed sobą. Fajne, haptyczne przyciski na kierownicy, ale takie haptyczne w intuicyjny sposób, bo one klikają normalnie i zobaczcie, na przykład jak tutaj mamy telefonik, dwie strzałeczki do zmiany na przykład piosenek, jak słuchamy audio, to jak to wcisnę, to zmieniają mi się na strzałeczki i mogę sobie sterować tutaj wskazaniami na komputerze pokładowym. Mogę sobie niezależnie wybrać, co mam im wskazywać tutaj, co mam im wskazywać tutaj. Mam skrót, którym mogę sobie zmieniać wygląd samych zegarów, łącznie z tym, że te zegary mogą mi wyświetlać, wyobraźcie sobie, wskazania nie z każdej aplikacji niestety nawigacyjnej, ale na przykład z Waze'a wskazują doskonale. Okta ma jeszcze jedną nowinkę. Tę nowinkę nazwała fotele Body and Soul. To polega na tym, że możecie sobie uruchomić funkcję dźwięk sensoryczny
I wówczas jak gra muzyka, to jednocześnie słyszycie ją nie uszami, ale też swoim ciałem. Bo tutaj w takie wibratory wbudowano w fotele i te wibratory przenoszą dźwięk na wasze ciało. Można też włączyć sobie funkcję wellness. O, proszę bardzo. I teraz czuję tak, jakbym siedział na dzwoniącym telefonie. Jakbym się opierał o niego. Na początku nie wiedziałem, o co chodzi. Kurde, subwoofer jest za mną, dzieciak mnie kopie po plecach. No ja za tym nie przepadam, natomiast rzeczywiście jest tutaj kilka takich wibratorów, 2 na dole w okolicy lędźwiowej i jak widzicie 2 na wysokości pleców i faktycznie inaczej je odczuwacie. O, teraz na przykład są w lędźwiach, ale przenoszą się wyżej. Wolałbym szczerze mówiąc normalny, klasyczny masaż. Zamiast tego ustrojstwa, no ale czymś nowym musieli błysnąć. Sam natomiast sprzęt Audio Meridiana gra wyśmienicie, rewelacyjnie. Ma 785 głośników i 36 200 watów, więc nawet ma głośniki w części bagażowej ukryte w podsufitce. I gra naprawdę petarda. Te 750 Nm zaczynają się już od 1800 obrotów. Efekt jest taki, że każde muśnięcie pedału gazu tutaj sprawia, że samochód zaczyna po prostu się katapultować do setki. A jeszcze przyjemniejsze uczucia temu towarzyszą, jak sobie lornetkę tutaj aktywujecie, czyli ten wydech aktywny. I wtedy... I co ciekawe, to nie jest z głośniczków, tylko naprawdę wtedy słychać tę V8 i to jest ten taki przyjemny werk, ten taki przyjemny bardzo bulgocik typowego V8. I cały czas można, najfajniej to jest jechać tym samochodem tak w zakresie takich 1500 do 2500 obrotów, bo wtedy to jest takie aksamitne, przyjemne, fajne, miłe brzmienie dla ucha. Nie męczy w ogóle. A w dłuższej trasie, jak to wyłączymy, to wierzcie mi, cisza jak w konfesjonale w środku. Tryb jaki mamy? A oczywiście weźmiemy sobie tryb komfortowy, bo teraz wjeżdżamy na nasz odcinek testowy. I pierwszą rzeczą, jaką zarzucano nowemu Defenderowi, jak tylko pojawił się na rynku, było to, że nie jest zbudowany na ramie, tak jak poprzednik, tylko jest zbudowany już na nadwoziu samonośnym, że ma nadwozie samonośne. Ale okazało się, że to wcale nie przeszkadza, bo to samonośne nadwozie jest 3-krotnie sztywniejsze niż był poprzedni Defender na ramie. I to najlepiej czuć w takich warunkach. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, jak ten samochód wybiera nierówności. Tutaj mam wrażenie, że cały czas nadwozie jest w jednym miejscu, a on tylko pracuje amortyzatorami. To jest przeszli samych siebie. To jest absolutny benchmark, jeżeli chodzi o pneumatykę dla wszystkich. Dla wszystkich bez wyjątku. To jak każde koło niezależnie tutaj wybiera nierówność. Jak sobie steruje dobiciem i odbiciem. Jaka jest pewność tego prowadzenia, jak jest cicho w środku. To jest po prostu... Nie ma słów, aby to opisać, co oni tutaj zrobili z tym zawieszeniem. Widzieliście już część na tym materiale z terenu, jak to zawieszenie sobie radzi na skałach, jak radzi sobie na szutrze, jak się ugina, jak jedno koło potrafi pójść w górę zewnętrzne, a wewnętrzne klęknąć mocno, żeby jak najlepiej wyważyć samochód, przenieść wszystkie masy, zbalansować auto. Waży 2,8 tony, a jeździ tak, jakby ważyło w terenie, a jakby ważyło przynajmniej tonę mniej. To jest absolutnie niebywałe. I to wszystko zawdzięcza temu zawieszeniu. 3 lata dopracowywano sam zawias tutaj. 14 000 testów przeszło zawieszenie w różnych warunkach. Łącznie ponad 1 000 000 kilometrów wszystkie auta testowe pokonały tylko pod kątem ustawień samego zawieszenia. Cena, jaką płacicie za to auto, to jest cena wynikająca nie z silnika, nie z wyposażenia, tylko z wyjątkowości tego, do czego przymocowano te 4 koła. Do tych wahaczy, do tego systemu hydraulicznego, do tej całej pneumatyki, do systemu 6D Dynamics, jak oni to nazywają, który naprawdę sprawia cuda i na asfalcie, i na nierównych drogach, i w terenie, niezależnie od tego, jaki to jest teren. Układ MHEV, tak jak już powiedziałem na samym wstępie, w ogóle nie daje się tutaj we znaki. Zrobiono to tylko po to chyba, żeby był i żeby szybko uruchamiał silnik w trybie start-stop, bo jak jedziecie, zdejmujecie nogę z pedału gazu, to on nie tylko nie wyłącza silnika, ale on nawet nie redukuje biegu.
W żadnym trybie. Kładziecie nogę na pedale gazu i od razu odjeżdżacie. Nie ma tutaj żadnego laga, nie ma żadnego spowolnienia, ni skrzynia nie musi się włączyć, po prostu. Zobaczcie, teraz w trybie komfortowym, uwaga. I on od razu jedzie. A jeszcze ten start-stop mogę sobie wyłączyć, jeżeli kogoś będzie irytował. Więc wygląda na to, że Defender i generalnie Land Rover, Range Rover mają wyjebongo na przepisy unijne. Wolą stworzyć samochód, który będzie emocjonujący, który będzie miał duży silnik, który będzie kwadratowy, który ma wyjebongo na wszystkie CX-y, tylko po prostu wygląda, jeździ, świetnie się zachowuje, trzeba za to po prostu zapłacić. I jest grupa klientów, którzy dokładnie za to płacą. 200 gramów CO2 powyżej tego limitu, który wprowadzono z normą CAFE, 200 gramów. CO2 więcej, razy 90 euro. Proszę bardzo, podnosimy cenę Defendera o 20 000 euro, bo taką karę musimy Unii zapłacić, a ludzie przychodzą i mówią, nie ma problemu. To jest tak wyjątkowe auto, że ja chętnie dopłacę i biorę. Okta. Sama nazwa skąd się wzięła? Wzięła się od takiego specjalnego, bardzo drogiego i kunsztownego szlifu na diamencie, który nazywa się Okta coś tam, coś tam. On ma symbolizować w pierwszej kolejności trwałość, bo wiadomo, diamenty są najtwardsze, najtrwalsze, no i ma sugerować luksus, no bo diamenty tanie nie są, dlatego dodano mu tutaj akurat Okta do nazwy. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, to spali dokładnie tyle, ile wlejecie mu do baku, tak można powiedzieć. A tak serio, to wszystko zależy od stylu jazdy, bo można zejść do wartości rzędu 10 litrów, 11 powiedzmy. Jak jedziecie tak delikatnie, bocznymi drogami, to są prędkości do 90 km na godzinę, czy tam do 100, to rzeczywiście w tych 11 może się zamkniecie. Jak będzie to już jazda taka, wiecie, dynamiczniejsza, już będziecie chcieli słuchać tego silniczka, wyprzedzać, to już będzie zdecydowanie bardziej 13 litrów. Stała prędkość 120 na godzinę autostradą 11-12 litrów, no ale częściej będziecie jeździli 140-150, to już będzie bardziej 14-15 litrów. A naprawdę zabawa, taka zabawa, że wiecie, korzystajmy z tego, co tutaj mamy, no to będzie już w okolicach 18-20 litrów. Na szczęście zbiornik jest kolosalny, bo on liczy 90 litrów, więc nawet jeżeli będziecie jechali w trasę i troszkę dynamiczniej i będziecie spalali 15 litrów, to oznacza i tak, że macie zasięg na około 600 km. Więc to naprawdę jest dobry rezultat w przypadku takiego samochodu, a wierzcie mi, on paradoksalnie do długich tras zachęca. Mówię paradoksalnie, bo śmiało można ten samochód porównać na przykład do Gelendy, czyli do G63 wersji, czyli Mercedesa AMG G63, i tam dłuższe trasy Gelendą są po prostu męczące. To jest na shooter auto. Pojedzie. 2 tony 800 i tu nic nie klęka. Czujecie tylko jak klęka na tylnym zawieszeniu, tam gdzie akurat przeniosło mu najwięcej masy, ale jednocześnie jak przednie koła go pięknie ciągną. Połączono mnóstwo tego komfortu znanego z Range Roverów, świetne audio, jakiś tam masażyk muzyczny w fotelu. Połączono genialne wyciszenie, zobaczcie. To auto to jest kloc przecież. To auto to jest wielki kloc, który ma pionową z przodu prawie szybę, który powinien w środku szumieć, hałasować, a tutaj sobie jedziecie nim 140 i jest prawie jak w dużym Range'u, ewentualnie jak w Range Roverze Sporcie. I nie czuć tej prędkości. I on przez to zawieszenie świetnie reaguje na ruchy kierownicą. Pięknie, zobaczcie, pewnie się trzyma drogi. I piękne jest wszystko to, i że połączono to naprawdę z rewelacyjnymi właściwościami terenowymi. Żadna marka, umówmy się, żadna marka tak dobrze tego nie robi jak Land Rover. A w Defenderze Okta zostało to wniesione jeszcze na zupełnie inny, nieosiągalny dla innych poziom. Nawet nie zresetowałem z tego wszystkiego komputera pokładowego. 22,3 to jest użycie.
paliwa przy takiej prędkości. Nie, to jest od początku, do 18 km ostatnich. Oczywiście tutaj możecie sobie wyświetlać to, co wy chcecie, a nie to, co chce wyświetlać Land Rover. Znaczy, przepraszam bardzo, Defender. Bo teraz jest tak, że Defender to jest marka sama w sobie. I uwaga, test praktyczny, czyli trochę za szybko zjeżdżam z autostrady i zobaczcie, w normalnym aucie tego typu już dawałyby znać o sobie opony, które by piszczały, a on sobie to genialnie ustawia tym systemem 6D Dynamics, czyli tymi wszystkimi amortyzatorami, pneumatyką, hydrauliką. Nie ma tu grama. Czasami jest oczywiście pewna podsterowność. To, co Wam doradzam, to rzeczywiście, jeżeli zamierzacie jeździć głównie po asfalcie, to brać te opony i te koła, typowo drogowe. Jeździłem tam na tych 20-calowych felgach z oponą terenową. Ona jest genialna w teren. Na szutry w teren jest po prostu fenomenalna. Ale jeżeli chodzi o taką jazdę w drodze, i też fajnie wygląda auto na tym kole, natomiast jeżeli chodzi o taką dynamiczniejszą jazdę, to zdecydowanie nie będzie zdawała egzaminu, bo jest za miękka, bo jest tam dużo hałasu. Dodatkowo auto ma swoją masę i rzeczywiście jak wchodzicie, tak jak teraz my tutaj w ostrzejszy zakręt, to ono będzie miało pewną podsterowność i będzie wymagało ingerencji kontroli trakcji, która robi to nomen omen prawie niezauważalnie. Więc żebyśmy nie myśleli, że to auto będzie się fenomenalnie, genialnie prowadziło po asfalcie jak auto sportowe. Nie. Tu momentami, tak jak teraz na szybszych łukach, pojawi się pewna podsterowność. Kontrola trakcji będzie miała czasami co robić. To auto jest stworzone przede wszystkim, moim zdaniem, to jest naprawdę pełnoprawny wóz cross country. Ciekawostka taka, słuchajcie, że drzwi są stalowe, ale słupek i dach są już aluminiowe. Wiedzieliście? Ja nie wiedziałem. Ja 4 sekundy do setki. Jezusie kochany. 4, 5, 0. Dokładnie. Normalnie przy takim przyspieszeniu aż czuć, jak on unosi na tej pneumatyce tył. Jak te 2 tony 800 wędrują na tył, jak tam siada, a jak tutaj wstaje. Ja pierdzielę, kurde, strasznie szybko zmienia. Na jedynce jedzie tak długo, 4,56, no 4,5 sekundy robi. Tutaj, w tych warunkach. Czy Defender ma wady? No oczywiście, że tak, jak każdy samochód. Szybka mu lata, słyszeliście jak jest uchylona, ma fatalną ładowarkę indukcyjną, gdzieniegdzie jednak sporo tego plastiku, porównując go do choćby Discovery albo do Range'a dużego, no to jest gorzej wykonany, bo jest tutaj więcej plastiku. Ale mówię, to nadaje mu takiego charakteru, osobowości. Podkreśla jego inność. To, że on jest stricte samochodem terenowym, ale o lekko luksusowym zabarwieniu przez na przykład skórkę tutaj skórkę, przez zamszyk, przez pewne rozwiązania technologiczne. Natomiast jakbyśmy mu mieli szukać konkurenta na rynku, no to generalnie będzie to ta Gelända, Mercedes AMG G63. I powiem Wam, że nawet nie zastanawiałbym się 5 sekund, 5, jakbym miał wybierać pomiędzy tymi dwoma modelami. Nie spojrzałbym nawet w kierunku Mercedesa. Mercedes to jest taka wschodnia mentalność dla mnie. Szczególnie w wydaniu G63. Owszem, samochód luksusowy, owszem, samochód o super osiągach, o parametrach. No ta nowa wersja już jest zbudowana tak, że faktycznie w trasie nawet przyzwoicie się zachowuje, a nie od 120 płyniecie jak okrętem. Natomiast chodzi o to, że jest pretensjonalna G-klasa. Chodzi o to, że jest krzykliwa, nowobogacka. Zobaczcie, mam kasy, więc wsiadłem do G-klasy. Ona jest jak te wszystkie ciuchy, wiecie, które mają tu napisane Dolce, a z tyłu Gabbana, tak żeby was z kosmosu widzieli. Defender jest zupełnie inny. Defender, choć jest samochodem o mocnym silniku, który kosztuje ponad 1 000 000 złotych, który ma zajebiste zawieszenie, który jest naprawdę technologicznym majstersztykiem, jest samochodem cross country, jest terenówką w pełnym tego słowa znaczeniu, jednocześnie świetnym autem drogowym. Ale to jest ten ekskluzywny, luksusowy ciuch z ukrytą metką. On nie chce tak epatować taką nowobogackością. On jest takim samochodem w stylu
Mam mnóstwo kasy, ale mam też dużo klasy. Jest wyjątkowy, jest w pewien sposób wyrafinowany, szczególnie technologicznie. Jest po prostu zajebistym wozem. Zajebistym i jednocześnie całkowicie pozbawionym sensu. Całkowicie pozbawionym zdrowego rozsądku. I to jest w nim najcudowniejsze. To auto stworzone przez ludzi dla ludzi. I ja jestem w tej grupie.